Najtrudniejsze zagadki CSI, skomplikowane zadania wprost z Archiwum X, czy tajemnice stojące przed strażnikiem Teksasu. Nic z tego nie zostałoby rozwikłane, gdyby nie osiągnięcia chemii w kontekście kryminalistyki. Rozwój tej dziedziny wspomagają też polscy naukowcy, w tym dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, profesor Małgorzata Szynkowska. Jej osiągnięcia i codzienna praca sprawiają, że wiele z decydujących kwestii w sprawach sądowych może znaleźć rozwiązanie. Chemia sądowa jest dziedziną nauk sądowych i wykorzystywana jest w kryminalistyce, jak również w toksykologii sądowej. Tutaj głównie chemicy sądowi zajmują się identyfikacją i analizą śladów i mikrośladów, które zbierane są na miejscu zdarzenia. Wykorzystywane są bardzo różne techniki. Jeśli chodzi o takie analizy chemiczne, my dysponujemy bardzo nowoczesną aparaturą w naszym laboratorium badania powierzchni oraz analizy śladowej. Także zastosowanie tych nowoczesnych metod pozwoliło nam na opracowanie takich nowych metod badania zarówno odcisków palców, czyli tutaj jak gdyby zastosowanie nowej technologii w daktyloskopii, jak również skupiliśmy się na badaniu dokumentów i opracowaliśmy pierwszą na świecie metodę dyskryminacji tonerów. Badania te były prowadzone we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych. Otrzymaliśmy ponad 200 próbek tonerów w postaci takiej sproszkowanej, w postaci masy, a jak również wydruki z tych tonerów. Możemy, powiedzmy, robiąc taką analizę, odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład wszystkie strony na dokumencie były wydrukowane za pomocą jednej drukarki. Pierwszym jednak skojarzeniem, za którym idzie pojęcie chemia w kryminalistyce, jest daktyloskopia. Tu też chemicy mają spore pole do popisu. Jeśli chodzi o odciski palców, to wiele jest metod, które są klasycznie stosowane w kryminalistyce, już w typowych laboratoriach kryminalistycznych. Natomiast my opracowaliśmy za pomocą metody TOF-SIMS technikę analizy odcisków palców, ale zanieczyszczonych różnymi substancjami. Badaliśmy odciski palców zanieczyszczone narkotykami z grupy amfetamin, cząstkami GSR, różnego rodzaju substancjami chemicznymi i okazało się, że nawet niewielkie ilości tych substancji możemy wykrywać. I mogą one być niezbitym dowodem w sądzie. Śladem często branym pod lupę są włosy. Ich badania jednak prowadzone są nie tylko w kontekście chemii sądowej. Prowadzimy analizę włosów zarówno pod kątem dzisiaj kryminalistycznym, ale również pod kątem analizy skażenia środowiska, ponieważ one są takim biowskaźnikiem skażenia środowiska. I też są wskaźnikiem, jeśli chodzi o nasz stan zdrowia, ponieważ włosy zawierają metale toksyczne, które możemy zbadać, których nie powinniśmy mieć w naszym organizmie, jak również poziomy biopierwiastków, czyli tych pierwiastków niezbędnych do życia. I możemy porównać z tymi odnośnikami referencyjnymi i powiedzieć, jakie ewentualne tendencje chorobowe mogą wystąpić u danej osoby. Od kwestii ochrony środowiska i zdrowia można w laboratorium przejść również do spraw materialnych i kolekcjonerskich. Metodą TOF-SIMS czy metodą ablacji laserowej możemy badać skład pierwiastkowy tych monet, czyli możemy zobaczyć, jak ta moneta jest zbudowana. Często ma to ogromne znaczenie w badaniach autentyczności monet, szczególnie gdy te monety mają ogromną wartość. Te badania też mają duże znaczenie w analizie dzieł sztuki, także takie też wykonujemy, też badaliśmy razem z panem profesorem świętej pamięci Edwardem Rybickim badania rasów pochodzących z zamku na Wawelu. Z pewnością możliwość prowadzenia badań o tak wielu zastosowaniach to jeden z wielu powodów, dla których warto być naukowcem. A jakie są inne? Myślę, że warto być naukowcem, bo jest to zawód, który jednocześnie jest pasją. Daje nam wolność i pozwala na nieustanne rozszerzanie, pogłębianie swojego doświadczenia oraz wiedzy.